Znajdujemy się w sali Biblioteka. Ta sala jest częścią wystawy stałej Muzeum Pana Tadeusza. I na półkach, które mnie otaczają, znajdują się książki, z których mogli korzystać romantycy, między innymi Adam Mickiewicz. I wśród tych książek znajdują się również pierwodruki, czyli pierwsze wydania książek autorstwa Adama Mickiewicza. I każdy zwiedzający, kiedy zwiedza muzeum, może bez problemu sięgnąć po jedną z takich książek i wziąć do ręki chociażby pierwsze wydanie Pana Tadeusza. Te książki to są reprinty, czyli wierne kopie autentycznych książek znajdujących się w zbiorach Ossolineum. Dzisiaj sięgniemy po wydanie Konrada Wallenroda i Grażyny, które zostało wydane w 1851 roku w Paryżu. Nie jest to pierwodruk, co oznacza, że obydwie książki już ukazały się wcześniej drukiem. Zaczynając od strony tytułowej, widzimy, że książka otrzymała bardzo bogatą szatę graficzną, rozbudowaną. I tutaj widzimy elementy na przykład architektury gotyckiej, dlatego że akcja obu utworów rozgrywa się w średniowieczu. I wydawca tej książki, ale również autor oprawy graficznej, Jan Tysiewicz, starał się uchwycić duch średniowiecznych książek również w przygotowanej przez siebie edycji. Nawiązał do starodrucznych wydań książek i gdy przyjrzymy się tej ilustracji, zobaczymy z jednej strony postać Litwina, z drugiej strony widzimy postać Krzyżaka, a poniżej jakby punkt wspólny, czyli domniemany wizerunek Konrada Wallenroda, który był Litwinem, a przedzierzgnął się w mistrza krzyżackiego. W tej książce znajdziemy nie tylko ilustracje całostronicowe, które wypełniają całą powierzchnię kartki, ale również liczne winiety, czyli takie dekoracje wprowadzone w tekst, rozpoczynające go bądź zamykające, ilustracje, które będą się pojawiały w środku tekstu i również inicjały. Jest to jasne nawiązanie do książek średniowiecznych. A ponieważ książka zawiera tekst nie tylko w języku polskim, ale Konrad Wallenrod otrzymał tutaj również wersję francuską i angielską, Grażyna jest w wersji francuskiej, to zdarza się, że inicjały powstały do każdej wersji językowej oddzielnie. Ilustracje zostały najpierw narysowane przez Jana Tysiewicza, a następnie wycięte przez drzeworytników w matrycach drewnianych. To byli drzeworytnicy zarówno polscy, jak i francuscy. I w ten sposób znalazły się one w tym konkretnym wydaniu Konrada Wallenroda i Grażyny.